Dzień dobry. Paweł chciał się przywitać, ale go ubiegłem. Nie dam mu dzisiaj dojść do głosu. Witam te piątkowe popołudnie, może wieczór, bo nie wiem, kiedy uda nam się to dograć do końca i zmontować. Natomiast jako, że piąteczek piątunio jest, to postanowiliśmy zrobić nieco lżejszy materiał. Wracamy troszeczkę do naszych humorów, musimy się troszeczkę rozweselić, poopowiadać, więc mam nadzieję, że program Wam się spodoba. A dziś prezentujemy coś, co w sumie chcieliśmy zrobić już od dłuższego czasu, gdyż Paweł robi wdech i za każdym razem... robię wdech i nie. Gdyż bardzo często nam to wklejacie pod twitterowymi naszymi postami, bardzo często widzimy to w telewizji. I zebraliśmy sobie takich 9, może 10 punktów, które omówimy sobie punkt po punkcie, dlaczego uważamy, że jest inaczej. No i wy sami ocencie później, co wy sądzicie. Dajcie znać nam w komentarzach co do punktów. I tyle. Paweł, oddaję ci głos. Co chciałeś powiedzieć? Prawie wszystko powiedziałeś, co chciałem powiedzieć. Słuchajcie, no dzisiaj będzie grubo i będzie poważnie. Nie będziemy śmieszkować, bo temat jest poważny. Temat związany z dezinformacją i z powielaniem mitów, które pojawiają się często w rosyjskiej prasie, ale też telewizji, ale głównego nurtu. Bo jeżeli ktoś się interesuje Rosją, to wie, że mamy różne media jednak nadal w Rosji, i są takie, które podtrzymują tą propagandową linię Kremla, a są takie, które sobie troszeczkę na więcej pozwalają, jeżeli chodzi o ekonomiczne te periodyki i również kanały na Telegramie, tudzież branżowe, no tam możemy nawet spotkać się z krytyką pewnych działań, a jeżeli chodzi o te główne media, takie jak na przykład Komsomolska Prawda, czy Jedynka, czy Rosja 24, czy jakiekolwiek tego typu, no to tam będzie najczęściej ten oficjalna wersja, którą prezentuje Kreml. Czasami się to nie zgrywa, no ale z grubsza to wygląda tak, że najpierw te informacje gdzieś wychodzą w Rosji, a potem one są powielane i wysyłane przez media społecznościowe, przez zaprzyjaźnionych propagandystów, dziennikarzy rosyjskich, tak, na zewnątrz. No i okazuje się, że jest tego cel. No celem jest to, żeby ta propaganda gdzieś się pojawiała również w polskich mediach i od jakiegoś czasu ją słyszycie, nie tylko też, to nie jest tak, że to tylko w polskich mediach, że my jesteśmy jacyś wyjątkowi, nie, no słyszymy ją i w niemieckich, we włoskich, we francuskich, tak, czy nawet w amerykańskich. I my sobie dzisiaj takie omówimy kilka mitów, które są najczęściej powielane nad Wisłą przez, to różnie, tak, nie chcę wymieniać tutaj nikogo z imienia i nazwiska, każdy ma prawo tutaj popełniać błędy i ulegać tej propagandzie, czasami być może nie zdając sobie sprawy, że to jest propaganda, myśląc, że to są jakieś własne przemyślenia. Ja może teraz powiem. Może. Ja już zacząłem. Tak. Okay. Ja chciałem tylko powiedzieć odnośnie tych dwóch... Możecie już lajkować, lajkujcie, bo on nie skończy, tak? Będzie teraz... Ja chciałem opowiedzieć odnośnie tych dwóch źródeł. Przecież widzicie nad Wisłą, co się dzieje. Mieliście TVP i mieliście TVN. I w zależności na który program przełączyliście, to mieliście dwa różne obrazy. A nie, no jednak jest inaczej, bo tam wiesz... Ale nie, ale słuchaj. Obrazy się jednak, a tam w Rosji to nie tak. Tak, ale chodzi mi o przeciwstawne, opinie na temat tych samych rzeczy. No to skoro wiecie, w demokratycznym bądź kraju jest to możliwe, to wyobraźcie sobie, jak jest to spotęgowane w Rosji. I w zależności od tego, który po prostu program oglądacie, takie sobie wyrabiacie opinie. No a później idzie to w świat i w zależności od tego, kogo później słuchacie dalej, no to też sobie wyrabiacie opinie. Paweł dobrze powiedział, można już lajkować, można komentować. Dziękujemy wszystkim za subskrypcję. Jeżeli pojawiliście się tu po raz pierwszy i wam się to bardzo nie podoba, co słyszycie, to możecie zostawić komentarz. Opuśćcie ten kanał. Nie, możecie zostawić komentarz i zasubskrybować, aby częściej móc nie lubić tego, co my mówimy.
A jeżeli lubicie, to też zostawcie subskrypcję. I Paweł, ja przechodzę od razu do pierwszego pytania. Wyświetlam Ci mit numer 1. Rosja odbuduje potencjał od 2 do 8 lat. Chodzi o potencjał militarny. Ja Ciebie słucham. Ja na eksperta dzisiaj robię. Słuchajcie, to jest bardzo często powielany mit i tu chyba jest i nadzieja trochę, że mamy czas, i obawa, nie? Czyli takie 2 w 1, czyli na przykład niektórzy mówią, że Rosja potrzebuje 5, Rosja potrzebuje 8 lat, Rosja potrzebuje 2. Dlaczego tak mówią? Bo gdzieś usłyszeli, bo przeczytali, że wywiad estoński, bo wywiad brytyjski. Najczęściej na te wywiady się powołują ci eksperci, a rzadko kiedy powołują się na dane. To też zwróćcie uwagę, no bo można sobie obliczyć. Ostatnio kolega Marek Meissner mówił, ile Rosja na przykład w tym roku straciła czołgów, a ile wyprodukowała. Wiemy, ile mniej więcej wystrzelono rakiet, a ile wyprodukowano. Wiemy, ile wozów bojowych użyto, a ile w tym momencie wyprodukowano. Skoro wiemy, albo w przybliżeniu wiemy, no bo można powiedzieć, dobrze, no możemy tam mówić czołgów 500, 600, 700, 800, no ale jeżeli kilkakrotnie więcej się traci, no to nie ma możliwości odbudowywania tego i uzupełniania strat na bieżąco, bo tutaj też jest takie nieporozumienie i często się nam wmawia, że Rosjanie odbudowują i uzupełniają straty na bieżąco. No jeżeli chodzi o amunicję, jeżeli chodzi o rakiety dalekiego zasięgu, krótkiego zasięgu, nie ma takiej możliwości. Jeżeli tak by było, to nie musieliby korzystać z pomocy na przykład Korei Północnej, nie? Żeby Rosja zaczęła cokolwiek odbudowywać, to najpierw musi przestać tracić, nie? Czyli najpierw musiałby być rozejm. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli sobie przeliczycie, to zakładanie tego, że Rosja się odbuduje, no to też zakładamy, Mateusz miał pójść, mam nadzieję, że wróci. Też zakładamy, słuchajcie, nie, wiesz internetem co? widzę dzisiaj. Nie ruszyłem, więc nie wiem, co się wydarzyło. Zrobię tu pauzę i... Dobrze, kontynuujmy. I słuchajcie, to jest zakładanie, że mamy taką idealną sytuację, że tak, gospodarka się rozwija, a mniej więcej jesteśmy w stanie co rok przez ileś lat wydawać dosyć duże fundusze, żeby odbudować. No ale do czego musimy odbudować? No jeżeli Rosja miałaby się odbudować, jeżeli patrzymy to w ten sposób, no to słuchajcie, no musiałaby odbudować to, co posiadała i co straciła na Ukrainie. Wydaje się to po prostu na ten moment przy realiach rosyjskiej gospodarki niemożliwe. To po pierwsze. A więc tutaj liczenie, czy to będzie 2 lata, 8, czy może 15, no to jest takie bezcelowe, bo tego czasu w mojej ocenie, no nigdy i tego potencjału, który miała na koniec Związku Sowieckiego, ona nie odbuduje tej siły. Tak, bo tu trzeba powiedzieć, że ona zbierała tę broń od praktycznie końca, wiesz, produkowała lat 70., 80., wiesz, tak. No to się tam za bardzo wtedy nie zużywało. Miała co prawda mniejsze konflikty, ale no nie były one tak materiałożerne jak ten konflikt. Tak, i też jest jeszcze jedna rzecz. Rosja w tym momencie bardzo mało produkuje uzbrojenia. No i ktoś może powiedzieć, no ale zaraz, przecież w ogóle mówicie, nie? Uruchomiona. Tak, gospodarka wojenna. Pamiętajcie, że dosypanie ludzi i nawet pieniędzy nie przekłada się na produkcję, bo jakby tak było, no to Niemcy by dosypali, Polska by dosypała ludzi, pieniędzy, przecież jesteśmy ekonomicznie silniejsi. To nie jest takie proste, tak? To wymaga czasu przede wszystkim. Jeszcze raz czasu i pieniędzy, tak? Rosja w tym momencie tych pieniędzy nie ma za dużo, będzie przeznaczać te pieniądze, żeby cały czas podtrzymywać i uzupełniać głównie straty, które ponosi. I zarówno budżet w tym roku, jak i w przyszłym roku jest w tym celu, żeby móc kontynuować wojnę. Tutaj nie mówimy, żeby ją wygrać, tylko żeby móc ją kontynuować. Jeżeli przestaną łożyć na wojsko i ponad połowy swojego budżetu, no bo powiedzmy sobie, że ponad połowa mniej więcej budżetu rosyjskiego w przyszłym roku będzie na
obronność tak zwaną, czyli na wojnę. To mamy tak zwany otwarty budżet, no i wszyscy tam mówią, że tam będzie 10,8, nie? Ale wszyscy zapominają, że jeszcze jest ukryty budżet. Tam teraz było przeksięgowanie, a więc już wiemy, że będzie około 13 w otwartym na obronność bilionów, czyli to jest 130 miliardów dolarów, mniej więcej, dosyć dużo. W teorii oczywiście, bo w praktyce zaraz powiemy, że będzie z tym problem. W teorii tyle chcą. I tutaj też mylimy plany z realizacją. Rosja planuje przeznaczyć, Rosja planuje. Natomiast, żeby to mogła zrobić, potrzebne są też inwestycje, żeby móc budować sprawną armię. Obecne moce produkcyjne fabryk bez budowy nowych fabryk, nowych linii produkcyjnych nie są możliwe, czyli Rosja musiałaby jeszcze więcej włożyć, żeby wyprodukować tak następne fabryki, musiałaby znaleźć ludzi, no wiele rzeczy i co przeszkolić ich. Jest czas, pieniądze, pieniądze, tak, jeszcze raz. Ale następne nieporozumienie jest takie, że Rosja będzie sobie, że my mamy czas, nie? Czyli Rosja powiedzmy przykładowo ma te 5 lat, rozejm, przykładowo w lutym przyszłego roku będzie rozejm, no i teraz włączamy stoper i polska armia ma 5 lat, żeby się dozbroić, przeszkolić, bo Rosja w tym momencie będzie sobie te 5 lat przeznaczała, żeby odbudować ten potencjał i wrócić do tego, co miała przed inwazją. No słuchajcie, tak nie będzie. Plan imperialny Rosji czegoś takiego nie zakłada. On nie zakłada tego, że my najpierw sobie podbijemy tak Ukrainę, potem poczekamy przykładowo 2 lata, pykniemy Bałtyki, a za 7 lat Polskę. Oczywiście ktoś może tworzyć takie plany, natomiast najczęściej one nie będą prawdziwe, jeżeli byście coś takiego zobaczyli. I tu jest potencjał, który obecnie posiada, jeżeli zakończyłaby wojnę, jest w stanie zagrozić, pytanie jest, czy to ma sens oczywiście, na przykład krajom bałtyckim. Więc nie potrzebuje dodatkowo, nie potrzebuje tych 2 lat, słuchajcie. Kończy wojnę w tym momencie z tym, co ma, może sobie spokojnie wkroczyć do krajów bałtyckich. Możemy dyskutować na temat potencjału Polski, tak? I na ile tutaj NATO by nas wspomogło i tak dalej, bo ten potencjał Polski nie jest duży i tutaj też ta wojna, która wybuchła, albo ten konflikt, bo wojna wybuchła ileś lat temu z Ukrainą, natomiast konflikt się rozszerzył. Dlaczego też? Dlatego, że Putin jako człowiek służb doskonale sobie zdawał sprawę, że niemiecka armia jest w opłakanym stanie. Polska armia tak naprawdę dopiero może zacząć się zbroić, no ale i nawet jest w lepszym stanie niż ta niemiecka, tak? Teraz zresztą to widzimy. I tak dalej, i tak dalej. No liczba tutaj czołgów, ludzi, no przemawia na korzyść armii rosyjskiej. No i żeby to zmienić, no my potrzebujemy oczywiście czasu. Natomiast czy Rosja potrzebuje tego dodatkowego czasu? Nie, moim zdaniem nie potrzebuje jakiegoś, oczywiście z każdym rokiem może próbować zwiększać potencjał, ale też staje przed różnego rodzaju problemami związanymi z ekonomią i z demografią. To są 2 rzeczy, które Rosję ciągną w dół. Cały czas bardzo słaba gospodarka, która cierpi na tle sankcji, o tym jak gdyby zapominamy, bo też powstał mit, że sankcje pomagają Rosji, to jest coś... Przejdziemy do tego, jest to jako punkt, to później. Ale również demografia, tak? Demografia ciągnie Rosję do dołu, jak wiele krajów, tak? To nie jest tak, że to jest tylko problem Rosji. No ale nastawiając się tak jak ona, czyli na wojnę taką, można powiedzieć, bardziej totalną, gdzie używamy dużej ilości żołnierzy i dużej ilości sprzętu, niekoniecznie najnowocześniejszego, no bo pamiętajmy, ja zresztą kiedyś mówiłem, oni chcą produkować starsze typy. W styczniu, w lutym zostały zamówione raporty, jak wygrać tą wojnę, z grubsza, upraszczając. No i te raporty, które doszły i które zostały nawet opublikowane, one są dostępne, można je znaleźć, ja kiedyś mówiłem, podawałem też linki, zakładały, że Rosja musi przestawić się na starsze typy uzbrojenia. No ale w przypadku czołgów, tak, no to wiadomo, w przypadku armat, haubic tak samo,
Problem się oczywiście pojawia w przypadku helikopterów, tak, czy jeżeli Samolotów. chodzi o samoloty, nie? No bo ale tu mówisz o wygraniu wojny z Ukrainą. Tak. Bo ten raport... Wygraniu. Ale tak, nie na zasadzie, że jakiś tam rozejm, tylko wygraniu, tak, żeby móc zająć żeby zalać po prostu Ukrainę, gdyż Zachód nie będzie w stanie dostarczać. Tak, i tam jeszcze zakładano jeszcze jedną rzecz, która się nie wydarzyła w Rosji, czyli tak zwaną powszechną mobilizację. Tam było napisane, że potrzebna jest powszechna mobilizacja oraz przejście zakładów na starsze typy uzbrojenia, żeby zmniejszyć, dlaczego tak zakładano? Zmniejszyć koszty i zwiększyć dostępność komponentów. No bo te nowocześniejsze posiadają dużo komponentów zachodnich przy współpracy, czy nawet chińskich, tak teraz. No to różnie może z tym być. W przypadku, no im prostsze to uzbrojenie, tak, no to jest szansa, że będzie łatwiej wyprodukować. I teraz jeszcze mówimy, że obecnie Rosja nie produkuje. Dlaczego? Dlatego, że Rosja w tym momencie nadal jeszcze jest dosyć dużym zakładem remontowym. Czyli to, a więc nie może odbudowywać obecnie sowieckiego uzbrojenia, bo go wyciąga, bo i go zużywa, więc o czym my tu mówimy? Jak odbudowywać? To wyciąga na razie jeszcze się magazynów, cofa, a nie rozpoczyna jakąkolwiek odbudowę. A więc mamy tendencję taką spadkową, tak? Oczywiście możemy dyskutować, czy armia ukraińska, jaki jest poziom, tak, ale to jest zupełnie inny punkt, tak? Mówimy teraz o Rosji, bo tu zaraz mówi, Ukraina, coś tam, nie. Słuchajcie. My nigdy praktycznie nie mówimy o Ukrainie. My nie mówimy o Ukrainie, tak? My mówimy o Rosji. Tutaj nie porównujemy, bo zawsze jak będziemy porównywać najbiedniejszy kraj europejski, tak, czy drugi najbiedniejszy kraj europejski z krajem europejsko-azjatyckim, który podobno według statystyk jest pierwszą gospodarką Europy. Śmieję się trochę, no ale tak, jeżeli ktoś tam, Bank Światowy liczył, tak, no to próbuje nam się wmówić, że to jest pierwsza gospodarka Europy, tak, i silniejsza niż gospodarka Niemiec i tak dalej. No, brzmi to, słyszycie, no bezsensownie i ta pierwsza gospodarka i druga armia świata po Stanach Zjednoczonych nie może pokonać od 2 lat Ukrainy, czyli najbiedniejszego kraju, jednego z najbiedniejszych krajów Europy. No. Coś tu nie gra mocno. A więc jeżeli patrzymy, czy Polska jako Polska ma czas? Nie, Polska nie ma czasu, musi się jak najszybciej zbroić, bo tak jak nikt nie wierzył, że Rosja najedzie na Ukrainie, przynajmniej na zachodzie, przecież to bez sensu, przecież bardzo dużo na tym stracą, przecież biznes stanie, przecież sankcje będą, nie? Tak samo w tym momencie wydaje się szalonym pomysłem atakowanie krajów NATO. No tak. Co nie znaczy, słuchajcie, że takiego scenariusza nie należy rozpatrywać. W mojej ocenie należy rozpatrywać, jak gdyby nie łączyć, że mamy jakiś czas. Założyć, że tego czasu nie mamy, bo w przypadku, jeżeli będzie ten reżim, czy będzie następny reżim, tu ja bym nie szukał racjonalności i tego, że my mamy tam jakieś 2 i oni będą czekać, a będą mieli odpowiednią liczbę rakiet, odpowiednią liczbę czołgów. Do końca tak naprawdę, słuchajcie, Rosjanie na przykład nie wiedzą, ile mają czołgów i wozów bojowych możliwych do użycia. Dlaczego? No bo większość z nich się nie nadaje, trzeba ich wyremontować. Część nie ma silników, część ma jakieś uszkodzenia, spora część jest niekompletna. No jak to policzyć? Nie? Możemy tylko policzyć te, które w tym momencie były użyte i to też tak nie do końca, bo ileś tam w tym momencie jest użytych, ileś tam jest wysyłanych do remontu i tak dalej. Natomiast w tym możemy mniej więcej powiedzieć, ile na papierze powinna mieć, ale to nie znaczy, że te czołgi czy to uzbrojenie, które jest wyciągane z tych magazynów głębokiego składowania, ono się nadaje, bo statystyki i dane mówiły, że w marcu te najbardziej sprawne się skończyły, w marcu tego roku, czyli oni w tym momencie po prostu remontują, bo im wyszło, że tak mniej więcej będzie taniej wyremontować to, niż wyprodukować, albo inaczej, może nawet nie taniej, tylko mniej czasu będą potrzebować, tak? No bo tu trzeba coś tam wygrzać, tu trzeba coś zrobić, nie?
a tutaj możemy spróbować jeszcze to jakoś odnowić. Natomiast te rezerwy, no to nie jest tak, że tam nagle, słuchajcie, są nowiutkie czołgi, nieśmigane, w idealnym stanie, tylko oni się jeszcze do tego nie dokopali, nie? No one już pojechały dawno. Tak. To teraz coraz większy szrot zostaje, tak? I teraz a więc jeżeli ktoś mówi, że oni ileś budżetu, tam mają tysięcy, tak, i jeszcze mogą użyć, no co tam mogą użyć, tak? Tam już wszystko jest do remontu, nic nie mogą użyć, tak? Pytanie jest oczywiście, co będzie się bardziej opłacać, czy jeszcze coś próbować wyciągać i coś jednak remontować, czy jednak sobie już dać spokój, bo w którymś momencie też trzeba powiedzieć, że to jest bezsensowne i nieopłacalne. Drugi temat, ten budżet, który będzie zwiększony w przyszłym roku, no to on będzie zwiększony między innymi na to, że remonty się pokończą i trzeba będzie coś budować od zera, to jest bardziej kosztowne. Więc to, że się ten budżet zwiększa, niekoniecznie oznacza, że nagle tych czołgów, tych wozów odpancerzonych, tych haubic będzie więcej. Nie, po prostu trzeba będzie je budować od zera. Być może trzeba przygotować linie produkcyjne, które jeszcze nie są gotowe. No i to będzie wyglądać. A tam też się, wiesz, taki pojawia problem, który już w tym roku widzieliśmy w zeszłym, tak. Nie? Że wiesz, no z jednej strony możesz wyprodukować 80% czegoś, ale ty potrzebujesz na tym froncie działający 100%, nie? To, że masz już na 95% zrobiony, powiedzmy, ten czołg, to nie znaczy często, że on może być użyty. A więc czasami jest tak, że oni bardzo często teraz są takie, dlatego oni, mówiłem, że zabiegają o rozejm, bo potrzebują często czasu, żeby pewne rzeczy pokończyć i dograć. Nie? No bo jeżeli jeden zakład coś produkuje, czeka na jakąś elektronikę od drugiego, a tam się te piętrzą zamówienia, bo tylko nie do czołgów, tylko do tego i do tego i do tego, a mamy liczbę zakładów w Rosji skończoną. Są wąskie gardła, bardzo dużo zakładów po upadku Związku Radzieckiego zostało zamkniętych, zaoranych i nie ma nawet możliwości za bardzo odtworzyć ich, bo gdzieś te plany poginęły, te maszyny, te wzorniki. Jest dużo takich sytuacji, o których mówili już w ciągu ostatniego roku nasi militaryści, no, że są elementy, których po prostu nie ma. I jest problem, żeby to odzyskać. Tak, no tutaj najbardziej potrzebny Rosji jest czas. Jest potrzebny czas, ale nie żeby odbudować, tylko żeby produkować. Tak? No, po prostu nazywajmy rzeczy po imieniu, czyli żeby normalną produkcję mieć, bo co innego też było wcześniej, kiedy było produkowane na eksport i były jakieś modele, gdzie dostępne były i dostarczane były komponenty w kooperacji, czy z Francuzami, czy z Niemcami, czy z innymi krajami, tak, czy z jakimiś firmami, a co innego, kiedy tych komponentów brakuje i trzeba przejść na jakieś analogi, na jakieś zamienniki. To często ja mam dla Ciebie bardzo fajny obrazek. Import do krajów, globalne zestawienie i postanowiłem sobie przygotować coś takiego. Wrzucę nam wszystkim, żebyście mogli zobaczyć, no bo skoro mówimy o Rosji, która jest uważana przez niektórych za potęgę i za kraj, który bardzo sprawnie działa, to spójrzcie na to. Tu mamy... Nie pokazujesz. Już jest. Tu mamy udział krajów w imporcie globalnym. Jak widzicie, Stany Zjednoczone to 13% globalnego importu, Niemcy 6%, Chiny 10%. Jak spojrzycie sobie, zaznaczyłem żółtą gwiazdką, żeby łatwo było namierzyć, Rosja to jest poniżej 1%. To Polska ma 1,5%, a Rosja jest w tym momencie w imporcie na poziomie Czech, słuchajcie. Potężny kraj jest w imporcie i to są dane za zeszły rok na poziomie Czech. No ale wiesz, no te przeciwnicy powiedzą, że to jest doskonały przykład, że Rosja sobie doskonale radzi, nie? Bez. Ale tak. Jeżeli spojrzymy na eksport i dane eksportowe, wielokrotnie mówiłem, tak, no to bliżej Rosji do Polski, nawet eksportując te surowce, niż do Chin czy Stanów Zjednoczonych, tak? Tam jest po prostu przepaść, tak? To są kilkakrotnie niższe wartości.
A więc ta gospodarka, ona zawsze była słaba, tak? To też trzeba sobie było powiedzieć, nastawiona w dużej mierze na surowce i to wcale nie jest siłą Rosji, tylko jest słabością i z roku na rok będzie coraz większą słabością, bo świat będzie odchodził od tych surowców, które w tym momencie Rosja wydobywa. Oczywiście może powiedzieć, no ale mają ziem rzadkich, no pewnie mają, ale czy wydobywają, czy mają know-how, żeby to robić, czy mają odpowiednich inżynierów, odpowiednie, no to wiertła, wszystko musi być dograne. Dobrze, przejdźmy dalej, bo zatrzymaliśmy się. Nie, bo ja bym chciał to podsumować tym, że mówisz, że Rosja gdyby chciała, to by mogła zaatakować, no bo ma potencjał na tyle, żeby to zrobić. Jeżeli chodzi o kraje bałtyckie, tak, myślę, tak, że to nie będzie. Jeżeli odpaliliby, odpaliłoby im coś, to mogą to zrobić, nie muszą czekać. Natomiast też. Polskę też, oczywiście. Nawet Amerykę jakby chcieli, no czemu nie, tutaj to trochę... Jakby chcieli, to by mogli, nie? Chodzi mi o po prostu stan głowy. Natomiast tak, dlaczego często się to powtarza i dzisiaj prezydent Czech powiedział to i powtarzają to politycy. Słuchajcie, to jest też bardzo dobry tekst, żeby społeczeństwo zaakceptowało, że trzeba odbudowywać potencjał militarny. Jeżeli szłaby narracja, jest wszystko okej, nic się nie wydarzy, no to ludzie by zaczęli mówić, no ale jak się nic nie wydarzy, to po co my kupujemy te 1000 czołgów? Dajcie nam jakieś szkolennictwo lepsze, darmowe przejazdy, zróbcie coś dla ludzi, no po co mamy robić takie rzeczy? Więc narracja musi iść w tą stronę, przynajmniej to jest moje zdanie, dajcie znać, jeżeli nie zgadzacie się, aby społeczeństwo czuło, że to jest naprawdę potrzebne. No bo to jest naprawdę potrzebne, bo gdybyśmy tego nie zrobili, no to Rosja próbowałaby wykorzystać taką sytuację, tak jak mówisz, za kilka lat. Natomiast jeżeli my to sobie kupimy, no to Excel zysków i strat może się po prostu nie kalkulować. Natomiast społeczeństwo bardzo często patrzy na tu i teraz. Jeżeli takiej narracji nie będzie, no to nie będzie też zakupów, bo politycy niestety, ale działają od wyborów do wyborów, a często takie plany to są plany na dekady. Tak, no ale wiesz, no teraz załóżmy, że przestajemy się zbroić, mówimy nie, tak. no bez sensu, okay. Się atakuje, tak, nic i wracamy do tego, co było lub nawet gorzej. No i w tym momencie Rosja może nie to, że odbuduje, ale cały czas będzie produkowała, cały czas będzie się zbroiła i w którymś momencie ktoś odpali Excela i powie, no Niemcy w sumie nic się nie poprawili, są na tym stanie, co byli, albo jeszcze gorzej. Polacy tak samo, jak rzucimy tam powiedzmy 500 000 i dorzucimy trochę czołgów. Z kałachami tylko weźmiemy. Tak? A przecież żadnej innej broni oni się nie zdecydują, zresztą jak tylko przekroczymy granicę, to białą flagę, bo przecież wiedzą, że mają mniejsze siły, nie? Tak. I to jest jak gdyby myślenie takie rosyjskie, a więc, bo co innego, jeżeli będzie sytuacja, że faktycznie w Polsce jest kilka tysięcy na przykład, no może przesadziłem, no ale powiedzmy kilka tysięcy czołgów, jest ileś wyrzutni, nie? No to już inaczej na to Rosjanie patrzą, nie? Tak. Bo wiedzą, że ta przeprawa no, nie byłaby taka prosta, tak, jeżeli też polska armia nie będzie liczyła 100 000, a powiedzmy 300, 500 000, nie? Zaraz ktoś powie niemożliwe. No i skoro w Rosji jest możliwe, w Polsce tym bardziej jest możliwe, skoro w Izraelu jest możliwe, w Polsce też jest możliwe i tak możemy sobie wymieniać, a więc ja nie uważam, że jest niemożliwe, żeby Polska nie posiadała na przykład 300-000 armię, tak? Moim zdaniem jest tak. No ale nawet wiesz, jeżeli nie 300, to 220, bo już są tam takie komentarze. A no tak, no dobrze. Natomiast nie o to chodzi. Chodzi o to, że punkt pierwszy, który mamy, potencjał i czas, obie rzeczy są nieprawdziwe. Potencjał najprawdopodobniej nie odbuduje już nigdy, a jeżeli już to dziesięciolecia, natomiast raczej nigdy. Dlaczego, to powiemy za chwilę. Natomiast jeżeli chodzi o tą narrację i dlaczego się tak mówi, mówi się to dlatego, aby było przyzwolenie społeczne
na modernizację. Tak jest moje zdanie. Wiesz co, ja myślę, że to jest bardziej czasami proste. Jako analityk dostajesz pytanie, słuchajcie, ile Rosja potrzebuje, żeby odbudować, tak? Ile czasu, żeby zaatakować. Kawę pijesz? 7. No dobra, tam idę do domu, tam dziecko odbieram, to tam wieczorem pyknę, na rano będzie, nie? No tak. No i wpisujesz, tak, wpisujesz coś tam, mówisz, że to jest czas wystarczający, powiedzmy 5 lat, żeby zagrozić, nie? Zaraz ktoś mi napisze, że no a przecież nie chodzi o to, żeby zupełnie odbudowała, żeby zagrozić. Żeby zagrozić, jeszcze raz mówię, nie potrzebuję żadnego dodatkowego czasu, tylko mieć najlepiej stały wtedy rozejm, tak, z Ukrainą, albo zainstalowane władze, które będą, powiedzmy, przyjazne Kremlowi i wtedy nie potrzebują żadnego dodatkowego czasu, mogą ruszać z tym, co mają. Tak, bo wtedy pójdzie rozkaz, stójcie w bazach, oddajcie broń. Koniec. Dobra, słuchaj, rozgadaliśmy się, 30 minut na pierwsze pytanie. Drugie, rosyjska gospodarka się odbudowuje, ponieważ PKB wzrasta. To jest coś, o czym mówiliśmy kilkukrotnie, natomiast nie mówiliśmy zbiorczo. Proszę, panie ekspercie. To znowu ja. No dobrze. Słuchajcie, PKB mówi tyle i jedynie tyle, że coś dany kraj produkuje i że więcej wyprodukował, jeżeli chodzi o ilość, wartość w stosunku do na przykład zeszłego roku, jeżeli porównujemy się. Tak. Mówimy, że tam jest wzrost lub spadek lub stagnacja i tak dalej. Właściwie nie ilość, tylko wartość. No, ilościowo się liczy, a potem się przelicza tak jako wartość najczęściej. Na przykład jest jeden w cenach stałych, jeden z możliwości liczenia tego PKB, są szacunkowe, gdzie się liczy na przykład inwestycje, podatki, eksport minus import i tak dalej. No i teraz jeżeli te elementy rosną, no to w tym momencie mówimy, że ten produkt krajowy brutto rośnie. Ale produkt krajowy brutto to nie jest ani silna gospodarka, ani słaba gospodarka. Możemy mieć przykłady, gdzie gospodarka jest słaba, produkt krajowy brutto rośnie i możemy mieć sytuację, gdzie mamy w miarę silną i stabilną gospodarkę, a ten produkt krajowy na przykład nie rośnie. No i oczywiście w przypadku Rosji w tym momencie produkt krajowy, jeżeli chodzi o 2023, w Rosji rośnie, ale tu trzeba sobie powiedzieć, że trzeba popatrzeć na strukturę tego produktu krajowego, bo to nie jest związane czy z silną, czy ze słabą gospodarką. Chodzi o to, że jest przeliczana najczęściej wartość wyprodukowanego uzbrojenia. No to uzbrojenie jest jakoś warte. Na jakąś kwotę. Ono nawet nie jest wyprodukowane. Ono planowane jest, żeby wyprodukować, to znaczy fabryka przesyła informację, że już wyprodukowali, no ale jeszcze fizycznie nie dostarczyli, nie? I teraz tak, no jakiekolwiek dane, z którymi się spotkacie, czy szacunkowe, czy jakieś bardziej dokładne, opierają się, słuchajcie, na danych rosyjskich. Tu wielokrotnie mówiłem, to nie jest tak, że sobie siedzi analityk, powiedzmy w Nowym Jorku, czy w jakimś innym i on sobie gdzieś magicznie tworzy te dane. Te dane musi pozyskać skądś. Jeżeli chodzi o produkt krajowy, no to skąd on ma wiedzieć, ile dane fabryki produkują, jaki jest poziom inwestycji, no po prostu nie zna tych danych, tak? Niektóre dane może, że tak powiem, pozyskać, tak? Na przykład jeżeli chodzi o dane związane na przykład z eksportem, czy z importem z konkretnych krajów, no bo tu masz jak gdyby wymiany, no ale niektórych danych nie da się, jeżeli chodzi o konsumpcję wewnętrzną, skąd on ma wiedzieć, ile Rosjanie w tym momencie kupili, ile wydali, no musi się opierać na danych rosyjskich. Nie do końca też wie, ile to zapłacili. Ile wynosi w tym momencie prawdziwa inflacja. Te wszystkie informacje wpływają na szacowanie tego wskaźnika. Tak jest. A jak udowadnialiśmy już wielokrotnie, rozbiega się to z rzeczywistością. Mieliście pokazywane w naszych programach, jak jest mowa, że chyba Kurczak był takim przykładem, nie? Że Rosstat podawał, że tam wzrósł o 3%, gdzie producenci... no trochę więcej podawał. No, czy tam, ja już nie pamiętam, ale wiesz, to było, nie wiem, 7, a tu 20 realnie, wiesz, albo 30, że to się całkowicie rozjeżdżało. Musisz odrobić lekcję z afery Kurczakowej.
Muszę odświeżyć sobie aferę kurczakową. Tak. Natomiast no, to się rozjeżdżało we wszystkie strony. Tak samo mieliśmy informacje, podawaliśmy wam w zeszłym roku, na terenach okupowanych przez Rosjan była tak zwana wielka odbudowa, gdzie teoretycznie trwa, gdzie teoretycznie na przykład były stawiane nowe bloki, nowe szpitale i tak dalej, a okazywało się, że część z tych inwestycji jest tylko na papierze. Więc to wszystko jest też wliczane w PKB rosyjskie. Tak, nawet zęby smoka są wliczane, odzyskane tereny są wliczane, tak? No, ludzie mieszkają, płacą podatki. Tak, ludzie, którzy są na okupowanych terenach, wliczają się w PKB, gdyż oni zaczynają płacić podatki w Rosji, więc to też jest element, coś który jednak, jest... tak, nie? Jakieś usługi. Tak. Nie? A więc no to wygląda, bo nawet jakbyśmy policzyli te tereny okupowane, no to tam mamy jakiś dodatkowy, tak? Jeżeli byśmy policzyli, że w tym momencie Rosjanie gdzieś produkują i sobie liczą to uzbrojenie, przy czym zwróćcie uwagę, no to ja wielokrotnie mówiłem, no tu z Rosją jest jeden problem i z każdym krajem, który prowadzi wojnę, w każdym kraju, który prowadzi wojnę, najczęściej produkt krajowy brutto rośnie. Oczywiście ktoś powie, no ale Ukraina. I to jest osobny jak gdyby case, bo Ukraina w drugą stronę, o ile Rosja próbuje zawyżać swoje dane, to Ukraina próbuje zaniżać też swoje dane, żeby dostawać pomoc. To też mówiłem jak gdyby powód. Tak upraszczam teraz, żeby nie wchodzić już w temat ten ukraiński, bo kiedyś był na ten temat odcinek, jak ta sytuacja wygląda, jak oni to przedstawiają. Natomiast w przypadku Rosjan zwróćcie uwagę, że Rosjanie produkują przykładowo no niech wyprodukują, na przykład Iskandery produkują tam cały czas, jeszcze jakieś produkują, chociaż cały czas nie są w stanie od tego potencjału odbudować, bo za mało tego produkują. I w tym momencie, no jak ten produkt krajowy brutto jest spożytkowany? Czy on przynosi społeczeństwo lub Rosji jakieś korzyści? No nie, no bo ten pocisk jest wystrzeliwany, jest niszczony, czyli jak gdyby tak jakbyście do tej gospodarki, to już wielokrotnie mówiłem, jakbyście brali wypłatę i palali właśnie, albo wrzucali. I wrzucali do pieca, tak, i mówili, o, mam tu trochę PKB, trochę tam wzrosło i do pieca, nie, tu trochę i do pieca, nie, no bo to jest wszystko niszczone i to jest niszczone na bieżąco, a więc to nie jest tak, że to jest inwestycja, która gdzieś tam będzie na przyszłe pokolenia. Nie, no to nie są drogi, to nie jest kolej, że tutaj w infrastrukturę na przykład inwestuje i to dzieciom i jeszcze wnukom będzie procentować. No nie, to nie są tego typu inwestycje, no to są inwestycje, które w tym momencie nie przynoszą, oprócz politycznych, by być może oczywiście jakieś tam polityczne, kiedyś może w przyszłości. Tu bym podał dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, przykład Niemiec po II wojnie światowej, gdzie ich PKB spadło w przeciągu roku chyba po zakończeniu wojny o chyba 45% z tego co pamiętam. Tak jest. Takie tąpnięcie było. No bo skończyła się... tam jeszcze było ciekawiej, bo do momentu zakończenia, a nawet kilka miesięcy po PKB rosło. Tak. Bo te fabryki produkowały, tak, i raportowały tak cały czas, natomiast potem te fabryki musiały... A później został ten wzrost, można powiedzieć, PKB urealniony do tego, wiesz, co zostało przestawić po wojnie. Na produkcję cywilną, B, podpisać kontrakty. Momencie, tak, tego uzbrojenia nikt nie potrzebował, nie? A ja przypominam wam, że żeby fabryka mogła produkować i zarabiać, to musi znaleźć kupca na swoje produkty. Jeżeli w tym momencie społeczeństwo i ich realny dochód spada, i to są oficjalne dane rosyjskie, można sobie otworzyć nawet te propagandowe gazety i tam czasem też puszczą babola, że nie zauważyła cenzura i też informują o tym, że realne dochody spadły, no to ich możliwości konsumpcyjne też spadają. Więc fabryka, która wróci w tryb pracy taki cywilny, stricte, tak jak te słynne piekarnie, które niby teraz produkują drony, no to one tego chleba mogą nie sprzedać aż tyle jak przed wojną, bo
typowy, przeciętny Rosjanin nie będzie miał tyle pieniędzy, żeby kupić tyle samo bochenków chleba. To jest jedno. A drugie, jeżeli oglądacie to po raz pierwszy, to też informacyjnie oficjalne zapowiedzi Ministerstwa Finansów Federacji Rosyjskiej. W przyszłym roku większość inwestycji stop, większość finansowania, ogólnie większość wydatków z budżetu średnio o 10% ograniczenia pozawojskowe. Przecież to się wszystko odbija na społeczeństwie. Mniej wyremontowanych dróg, mniej wybudowanych szpitali, mniej postawionych mostów, mniej nawet leków na leczenie raka, o czym mówiliśmy w piątkowym cepie porannym. Więc to są rzeczy, które tak naprawdę ten przemysł wojenny zabiera i on pompuje niby tabelkę Excela PKB, ale realnie dla Rosjan wszystko jest ucięte, więc tu należy to rozróżniać i w sytuacji takiego przemysłu wojennego nigdy nie powinno się patrzeć w ogóle na PKB, bo to jest, wiecie, oni mogą zaraportować, że wyprodukowali 15 000 dronów, wyprodukowali 2000, no i kto to zweryfikuje, jak to się przemiela w 2 tygodnie na froncie na przykład i kto to zweryfikuje? Można wpisać wszystko. Dobra, słuchaj, przejdźmy do następnej, myślę, że to jest jasne. Teraz ty będziesz robił za eksperta. Rosja ustabilizowała sytuację, rubel się umacnia. Tak. Mieliśmy sytuację w zeszłym roku, no musimy się cofnąć do zeszłego roku, że na skutek działań Elwiry i Banku Centralnego Rosji mieliśmy umocnienie rubli tam chyba do 60 rubli do dolara. To powodowało, że Rosja mniej zarabiała na sprzedaży swoich surowców i bardzo szybko drenowała swój budżet, powodując rekordową dziurę budżetową w zeszłym roku. I mówiliśmy o tym, że jeżeli sobie wyobrazicie taką wajchę, no to można albo koszty wojny przerzucać na rząd i finanse rządowe, albo przerzucać na społeczeństwo. No i mieliśmy sytuację, że pierwsze pół roku, prawie rok, rząd brał te wydatki na klatę. Natomiast dziura budżetowa pod koniec 2022 roku i na początku 2023 spowodowała, że trzeba było coś zrobić, bo te koszty były za duże, więc rozpoczął się pomysł osłabiania rubla, a właściwie nawet nie tyle pomysł, co brakowało też środków na utrzymanie pozycji rubla. One się kończyły gdzieś w okolicach czerwca, lipca, o ile dobrze pamiętam, Paweł, nie? I wtedy później zaczęło się osłabianie rosyjskiej waluty. No i jak się zaczęło osłabianie, no to mieliśmy sytuację, że dolar przebił ponad 100 rubli do dolara i nastąpiła panika. Nastąpiły następne kroki rządu i banku centralnego, między innymi podwyższanie gwałtownie stóp procentowych, gdzie one się umocniły z 8 do obecnie 15%. O, 7,5 było nawet. Nawet 7,5%. Dodatkowo wprowadzono ponownie nakaz sprzedaży walut przez firmy eksportujące. Wprowadzono komisarzy walutowych, którzy mają to pilnować, po to, aby tego rubla umocnić. Więc tak, poczekaj, może to wytłumaczę. Wcześniej bank centralny bronił rubla, czyli jeżeli rubel za bardzo się osłabiał, no to bank centralny, że tak powiem, rzucał na rynek ileś dewiz. Tak. A teraz tą rolę robią eksporterzy, czyli zmusza się eksporterów, jeżeli otrzymują jakąkolwiek walutę, na przykład sprzedają coś do Chin czy do Europy, to mają w tym momencie 2 dni, żeby to sprzedać. Potem sobie mogą odkupić, nie? Oczywiście ze stratą. Ale muszą, czyli jak gdyby te koszty obrony rubla przerzucono na eksporterów, no można powiedzieć na tych złych oligarchów w skrócie. Plus przerzucono w tym momencie na społeczeństwo poprzez wysokie stopy procentowe. Tak. Więc mamy przeniesienie odpowiedzialności utrzymania i ustabilizowania się rubla
z rządu na firmy i na społeczeństwo. Dlaczego jest to zrobione? Bo już Rosja nie potrafi inaczej, bo już nie ma rezerw, aby móc rubla stabilizować. Gdyby mogła, to pewnie by nie wrzucała swojego społeczeństwa pod pociąg, więc tu się tak ustabilizowała, że po prostu już nie ma siły się stabilizować i przerzuca to na firmy i społeczeństwo, więc myślę, że to jest jeden z tych elementów, które jest powtarzane, ale w ogóle bez zrozumienia. Po prostu jest wrzucany kurs. Tak, bo trzeba rozumieć, dlaczego ten rubel się... Zrobiliśmy odcinek, odsyłamy tam, dokładnie tłumaczymy, jak działają komisarze, są nawet chyba 2 czy 3 części, jak działają komisarze walutowi, kto to sprawdza, teraz mają być kary, czyli na przykład jeżeli w przeciągu tych 2 dni jakiś eksporter, słuchajcie, nie sprzeda, to 3/4 tych dewiz mu zabierają. Tak, no i dodatkowo jeszcze kara pieniężna. Więc i nie kara ma pieniężna możliwości. dla tam prezesa zarządu i tam dla poszczególnych urzędników, nie? Tak. A więc jeżeli ktoś chce, to może ryzykować, nie jest to do końca opłacalne. Myślę, że tyle. Przejdźmy sobie, słuchajcie, do następnego mitu, półprawdy. I to jest, myślę, że półprawda, tak? Rosjanie przekierowali sprzedaż surowców na rynki azjatyckie. I zarabiają, mają się świetnie. I mają się świetnie. No i odpowiedź jest tak, ale jak zawsze trzeba by spojrzeć na szczegóły. Rosjanie, zawsze jest tak, że jeżeli macie jakiś towar i dacie odpowiednią za nią cenę, to jakiś kupujący się znajdzie. A więc w przypadku Rosjan również taką sytuację mieliśmy. Do tej pory, ja zresztą mówiłem to często, bardzo dobrych klientów europejskich zamieniono na gównianych klientów azjatyckich. I to jest cały deal genialny, bo Rosja nie miała innego wyboru. A dlaczego ci klienci azjatycki biorą od Rosji te produkty? Wielokrotnie o tym mówiliśmy, bo są tańsze, bo dzięki temu budują przewagę konkurencyjną, bo Chiny nie mają żadnej umowy ze Stanami Zjednoczonymi, że nie mogą tego robić, a wręcz odwrotnie, bo Indie dzięki temu chciały też budować swoją przewagę, jeżeli chodzi o rynek paliw i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy 2 graczy tak naprawdę azjatyckich i resztę możemy pominąć. Jeżeli tych graczy nie byłoby, czy byliby chętni na surowce? Pewnie tak. Rosja by musiała wtedy sprzedawać do krajów afrykańskich, do jakichś innych, na inne kierunki egzotyczne. Kwestia jest ceny. Za jaką cenę by to zaoferowała? Jeżeli dałaby atrakcyjną cenę dla nabywcy, to by znaleźli się nawet tacy pośrednicy, którzy by to kupili i sprzedali już nie jako rosyjską, tylko jako, powiedzmy, nie wiem, arabską ropę do Europy, co zresztą się dzieje. Zawsze to jest, słuchajcie, kwestia ceny. Natomiast, tak jak mówię, do tej pory mieli dobrych klientów, płacili na czas, płacili w twardej walucie, a teraz mają klientów, którzy płacą często w walucie, z którą na przykład w przypadku Indii nie mieli przez długi czas co zrobić, tak? Tudzież duże na przykład odwleczone czasy zapłaty, tak? Czyli muszą długo czekać firmy często na swoje pieniądze. I tu warto zwrócić uwagę, że wolumen jest mniejszy, na przykład bardzo łatwo to zauważyć na gazie, gdzie Gazprom nie jest w stanie odbudować swojego... Tam jeszcze jest specyficzna sytuacja, bo zniszczono po prostu gazociągi, które szły do Europy główne. Tak, ale mamy tutaj case przekierowanie surowców na rynki azjatyckie. Tak, tam nie ma jak przekierować. Z gazem jest ściana. Nie za bardzo jest co zrobić. Możliwości techniczne są za małe. Można zbudować siłę Syberii 2, ale nie stać na to w tym momencie Rosji. Chińczycy nie za bardzo chcą to finansować. Cały projekt zbudowania go to jest kilka lub kilkanaście lat przy obecnych sankcjach na Rosję. Więc tu mają klopsa. Z ropą jest różnie, tak jak mówisz, łatwiej, ale zyski z surowców ogólnie Rosja ma mniejsze. I tu straty były w zeszłym roku nawet po 50% dochodziły, w tym roku chyba były około 30%, o ile dobrze pamiętam, w stosunku do lat poprzednich, ale to są, wiecie... Nie wiem, o czym teraz mówisz, co 50-30.
50% w 2022 w stosunku do 2021 dochody z ropy i gazu, ze sprzedaży, z podatków ze sprzedaży ropy i gazu były mniejsze, a w tym roku chyba było około 30. O ile dobrze pamiętam ostatni ten budżet, który był publikowany, że zwiększyły się wpływy. Nie, w zeszłym nie było tak jak mówisz, natomiast w tym roku, jeżeli liczymy w rublach, bo to ważne jeszcze w czym liczysz, no. Bo w rublach będzie inaczej, a w dolarach inaczej, nie? Tak, no też. A więc ostatnio podawaliśmy w rublach jest 30%, ale jakby to liczyć w dolarach, no to już nie będzie 30%, tylko będzie 50%, tak? Ale w zeszłym roku, tak, no i właśnie w zeszłym roku pamiętam było najpierw 41, potem 48, ale rok potem dobrze chyba wyszedł 50. i początek był w miarę dobry, wiesz? Tak, więc to okej. To po prostu miesięczne, po prostu było na przykład tak. maj do maja, grudzień, lipiec do lipca, tak. grudzień do grudnia. Natomiast te straty w budżecie były, no i w tym roku mamy 30. I tak jak mówisz, ale jeszcze jedną rzecz powiedzmy, tak naprawdę rząd też próbował przerzucić te koszty albo te spadki na eksporterów ropy naftowej na różne sposoby, żeby sobie niwelować. Nie do końca im się udało, bo obcięli na przykład amortyzator paliwowy, skończyło się w tym, że w Rosji zabrakło benzyny. Natomiast zwiększone zostały podatki, zwiększone zostały obciążenia, jeżeli chodzi o te firmy. Zresztą chyba wszystkie firmy, bo trzeba sobie powiedzieć, Rosja, jednym z przykładów, że ta gospodarka jest w coraz gorszym stanie, no są coraz większe obciążenia nakładane na ludność i na firmy. Dodatkowe podatki w stosunku do firm, dodatkowe podatki w stosunku do ludności. Często one nie są takie wprost. Tak, ale już na przykład dostaliśmy wytyczne od Izby Obrachunkowej, że na przyszły rok to idą w biliony rubli dodatkowe opłaty. Tak, nie? i jest jeszcze jedna rzecz, którą też trzeba powiedzieć, ale to może przy następnych punktach, że Rosjanie kłamią, tak? To znaczy dane rządowe mówią coś innego niż dane pochodzące na przykład z Izby Obrachunkowej czy z systemów podatkowych. Po prostu, chyba że oni są takimi optymistami, tak już pewne urodzonymi. Tak, wrzucają dane, Słuchaj, jeszcze my też nie jesteśmy chyba urodzonymi optymistami, myśląc, że zrobimy 9 punktów w jednym odcinku. Wbiło nam ponad 50 minut i ja sugeruję podzielić to na 2 części i puścić to w 2 częściach. Myślę, że to będzie bardziej strawne dla wszystkich i dla nas, żeby móc opowiedzieć. Tu ktoś daje kciuka. Tak, więc bo też bo widzę też cień, który stoi nad tobą, więc myślę, że to jest dobry czas, żeby zakończyć, a później dogramy już kolejny. Kończyć, czy jeszcze jeden punkt zrobić? Nie, bym skończył w tym momencie, bo następne wydaje mi się, że są prostsze do omówienia, a mamy ich 5, więc kolejny odcinek myślę, że będzie taki sam. Ja z tej strony dziękuję. Słuchajcie, dajcie znać, czy wam się... Piszcie, no właśnie. Co byście chcieli usłyszeć, bo skoro ten odcinek pewnie nie nagramy od razu, tylko za jakiś czas, to napiszcie w komentarzach, napiszcie na czacie, co chcielibyście usłyszeć, jakie punkty, które się na przykład przewijają. Może to się zrobi z tego cała seria, kurczę, myśmy wymyślili 9, a może będzie 30. No nie, chyba 30 nie damy rady. Ale piszcie bardzo chętnie, czytamy wasze komentarze i lubimy to robić. Ja ze swej strony w takim razie dziękuję, życzę miłego dnia. Dziękuję ci, Mateusz. Trzymajcie się, dziękuję ci, Pawle. Dziękuję wam, widzom. Cześć. Cześć.